Siema, witam w nowym odcinku z serii Drift Projekt. W dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć, jak Subaru wyląduje na kołach. A jeszcze na samym początku chciałem przypomnieć, po co w ogóle jest zbudowany projekt Subaru BRZ. A to wszystko po to, ponieważ chcę wystartować tym autem w Mistrzostwach Europy i zawalczyć o podium, co jest moim osobistym celem. I to wszystko nie wydarzyłoby się bez wsparcia wielu firm. Dlatego miło mi jest poinformować, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Car Vertical. Car Vertical to strona, na której możemy sprawdzić historię naszego pojazdu poprzez wpisanie numeru VIN do specjalnej przeglądarki. Na stronie znajdziemy takie rzeczy jak historia pojazdu, wypadkowość, przebieg samochodu, wyposażenie. W przypadku problemów z danymi pojazdu możesz liczyć na support dla klientów, które udzieli Ci pomocy. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji jak ja, inwestujesz pieniądze w nowy projekt lub po prostu kupujesz auto do jazdy codziennej, zapraszam do skorzystania z linku w opisie, w którym masz 15% rabatu na usługi Car Vertical. A teraz zapraszam na materiał. Siemano, dojechaliśmy do Max Racing i dzisiaj zaczynamy etap uzbrojenia karoserii w podzespoły. Wszystko będziemy robić na nowej hali u Marka. Idziemy zobaczyć, czy w ogóle Marek jest już na garażu. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, na razie. Zaczynamy etap składania na gotowo, można powiedzieć, chyba, co? Najwyższa pora. Najwyższa pora. Mamy nowe pomieszczenie. Niestety nie zdążyłem się wyrobić ze wszystkim, więc jest trochę pusto, ale wszystko idzie w dobrą stronę, więc na następnym odcinku już będzie trochę to inaczej wyglądało. Wchodzimy? Wchodzimy, dawaj. Ja sam jestem ciekawy. O. Tak to wygląda na nas. Takie skromnie, naprawdę skromnie. No tak na razie jest. Widzę, że przygotowałeś cały temat. No jest, parę pierdowiasek z poukładem. Ale czad. Na razie tak właśnie taki stół prowizoryczny, bo tutaj będzie trochę inne wyposażenie, ale jest. Tak na dzisiejsze składanie myślę, że wystarczy, tak? Okej, zaczynamy działać z robotą. Marek, jaki mamy plan na dzisiaj? Zaczynamy od zmontowania zawieszenia, chyba zaczniemy od tyłu, później zmontujemy przód, stawiamy go na kołach, zrobimy krótką instrukcję, jak się przerabia tylny wózek pod Wintersa. Pokażemy to na starym wózku, pokażemy na nowym, jak to przebiega i w zasadzie tyle. Montujemy opony na felgi. Mamy zawieszenie przednie, zawieszenie tylne, pouzbrajane już w piasty, żeby można było przykręcić dystans, tarczę i koło. Wszystkie mamy śrubki ocynkowane, żeby nam to nie korodowało. Znaczy jest kilka jeszcze takich do ocynku, ale jest parę takich rzeczy, które dzisiaj zmontujemy, ale trzeba będzie tam coś poprawić jeszcze w tych rzeczach, więc będzie to jeszcze rozebrane, więc wszystkie śrubki dojdą do ocynku i cóż, tu mamy jeszcze też elementy do tego zawieszenia. Amorki DC Racing mamy, postawimy auto na oponach Toyo i przyszły też felgi, tak więc zobaczycie, na jakich felgach będzie w końcu Subaru. Za chwilę sobie otworzymy je. Tu mamy takie stanowisko instruktażowe, jak taki wózek będziemy przerabiać. Także z grubsza opowiem, jest to wyspawana rama, żeby nie robić tego na samochodzie. Można to zrobić na samochodzie, ale raz, że dla Ciebie robię dwa wózki od razu, a dwa, że na pewno kilka kolejnych też będę od razu robił, więc od razu sobie wyspawałem taką ramę pomocniczą. A dodatkowo przez to, że robimy to na ramię, mamy cały wózek usztywniony, który musimy pociąć, więc w momencie cięcia i spawania on jakby nie był usztywniony, by pozmieniał rozmiary i nie dałoby rady go później przykręcić. A tutaj mamy go przykręconego, możemy całą ramę odwrócić, żeby go z każdej strony porządnie przyspawać. No i Bo to jest zrobione tylko specjalnie pod BRZ. tak, no, tą podkładkę pod spód od razu dali.
Mamy przekręcony wózek na ramię i teraz Marek tutaj przyniósł takie elementy, które spawuje. Mam tutaj elementy, które sobie już wcześniej porysowałem, to wszystko zostało laserem wycięte, żeby było idealnie dopasowane do sanek. Generalnie sanki z BRZ są trochę trudniejsze w wykonaniu w porównaniu na przykład do sanek Nissanowych, bo tutaj mamy to miejsce, które nam ogranicza jakby położenie półosi, żeby dyfer był dość wysoko. Musimy to miejsce od dołu w zasadzie całe wyciąć praktycznie do tej blachy, żeby dyfer mógł pójść jak najwyżej, bo można go zamocować nie ruszając tak jakby tego elementu, ale przez to będziemy mieli przy obniżonym samochodzie dyfer około 3-4 cm od ziemi plus zadarte półosie do góry, więc tego na pewno nie chcemy, bo wiadomo i obniża nam to wytrzymałość półosi i samego dyfra, bo jest narażony na jakieś przycierki, jak wypadniesz z trasy, czy nawet po prostu na jakieś wielkie nierówności. Zanim wytniemy oczywiście dół i całe mocowanie pod Wintersa. Winters to dyferencjał, który pozwala nam zmieniać przełożenia i jak sami widzicie jest całkiem sporych rozmiarów. Mam takie elemenciki docięte, które wstawiam w ten sposób. Na razie to tak sobie tylko przymierzymy, że mamy do boku to później pozaginane równo z tą linią. Wszystko jest obspawane od góry, od dołu, żeby cała ta góra była wzmocniona i dzięki temu, że mamy zrobione takie duże wzmocnienie na górze, możemy cały ten dół sobie wyciąć tyle, ile chcemy, bo w zasadzie ta górna konstrukcja z tak grubych elementów jest dużo mocniejsza niż ta seryjna konstrukcja. A przy okazji, wiedząc, że brakuje nam masy w BRZ z tyłu, to możemy sobie pozwolić na wykonanie tej konstrukcji z takich naprawdę grubych elementów, co jednocześnie i bardzo nam wzmocnią całe mocowanie. I jednocześnie trochę tych kilogramów dołożą na tylnej osi w fajnym właśnie niskim miejscu, więc jest jak najbardziej wskazane, żeby te elementy były takiej grubości. To jest 8 mm blacha czarna, więc i będzie bardzo wytrzymała i jednocześnie parę kilo nam w tym miejscu dojdzie. Całe szczęście tej tylnej belki nie musimy wycinać. Tu jedynie trzeba delikatnie ją podszlifować przy oryginalnym miejscu. Od strony dekla tam jest trochę więcej zabawy, bo musimy idealnie sobie znaleźć środek tego wózka. Wycinamy te mocowanka, całe to wzmocnienie w zasadzie środkowe, a w miejsce tego wjeżdżają takie blaszki. Tutaj są śruby montażowe do Wintersa z jednej i z drugiej strony i nie zostawiamy tak tego. Ważna kolejna rzecz jest taka, że górę tych blaszek łączymy kolejnym wzmocnieniem, żeby cała siła nie przechodziła przez samego Wintersa, tylko żeby on był obudowany z góry i z dołu, czyli na górze jest takie jedno wzmocnienie, a na dole mamy wzmocnienie, które jest z dołu przykręcane. Jeszcze jakbyś mi pomógł, obrócimy całe sanki, to pokażemy, jak wygląda to podcięcie pod same półosie. Co na samym początku było wzmacniane od góry, to z tej strony wycinamy. Jak jest mocowanie wahacza, to do samego mocowania wahacza jest wycinane, więc z grubsza tyle pokażemy teraz może, jak to wygląda już na gotowych sankach. Mamy już docelowy wózek, który będziemy się montować. Tak wygląda. Także wszystkie te elementy, które pokazywaliśmy, zostały wspawane, to zostało pomalowane proszkowo, dodatkowo zostały wspawane jeszcze tuleje montażowe do płyty pod całymi sankami, płyty takie ochronne i dociążeniowe, co rozmawialiśmy wcześniej. Więc tak to wygląda. Tutaj najlepiej teraz widać to podcięcie, które jest na półoś, więc tutaj jest wycięte praktycznie całe to mocowanie oryginalne, zostaje tylko tam ta blacha. I całość zostaje zaślepiona też blachą, bo mimo, że tam to mamy na górze całe wzmocnienie wstawione, to po wycięciu takiego profila trzeba go zawsze zamknąć. Także tutaj jeszcze dałem grubszą blachę, bo wrzuciłem blachę dwójkę. Sanki są zrobione z półtorówki, żeby to dodatkowo na pewno nam się z tym nic nie wydarzyło. To co? Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby zacząć montowanie chyba, co? Chyba tak i zaczniemy właśnie od tych sanek. Montażem zawieszenia, tak samo jak i przed montażem wszystkich elementów, które będą przykręcane, gdzie są gwinty porobione w nadwoziu, te gwinty musimy przegwintować, bo dostała się farba, dostał się podkład
więc trzeba wszystkie te miejsca, gdzie są gwinty, przegwintować, żeby śruba się swobodnie wkręciła, wykręciła, żeby się nie zatarło w połowie kręcenia, więc zacznę od przegwintowania tych gwintów, które będą trzymały sanki, czyli 4 duże śruby. Mogę to zrobić przy pomocy wkrętarki i niskich obrotów, z racji, że nie robimy nowego gwintu, tylko usuwamy farbę, więc nie ma ryzyka, że coś się wydarzy, więc spokojnie możemy wkrętarką na wolnych obrotach sobie to zrobić. Ale ładny, ale leciutki przy okazji. Tylne zawieszenie zamontowane. Mamy poskręcane wszystkie wahacze, jeszcze nie jest wszystko skręcone na gotowo, bo będziemy jeszcze ustawiać, zmieniać, regulować parę rzeczy. Prawdopodobnie jeszcze zwrotnicę będę musiał odkręcić, żeby dokończyć rysunki adapterów pod zaciski, ale na tyle mamy to wszystko poskładane dzisiaj, że założymy koło i będzie można go opuścić na ziemię. Po złożonym tyle zabieramy się za składanie przodu. Zaczniemy od montażu amorków. Niestety dopiero dzisiaj otworzyłem karton z amorkami. Okazało się, że mają górne zbiorniczki niedolne, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zamontować górnego mocowania zestawu FAT, bo byśmy musieli rozkręcić górne oryginalne mocowanie, a w związku z tym byśmy wypuścili gaz, który jest w zbiorniczkach i działanie amorów by już nie było właściwe, więc niestety jesteśmy zmuszeni zamontować to dzisiaj tak po prostu na sztukę. Odsuniemy sobie na kamberze amorek, żeby dało się w ogóle zamontować to do zwrotnicy, żebyśmy mogli dzisiaj postawić samochód na kołach, a czekamy na dostawę nowych amorków i wtedy skręcimy to już w docelowej wersji na górnych mocowaniach właściwych.
Marek złożył przednie zawieszenie, a teraz chwila, na którą w sumie czekam od dawna. Dojechały też już felgi do Marka, docelowe do Subaru. Odpakujemy je i zobaczcie, jaki wzór będzie na driftowozie. Proszę bardzo. Jest pięknie zapakowana felga. 11 cali szerokość. Konkretny rancik. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądać na aucie. Przymierzymy. Ale locha. Czekaj, bo są dwa rozstawy. Okej, siedzi. Wzór jaki wybrałem to jest D003. Felga od 59 North Hills, dostarczona przez firmę sidowski.com. Mamy fajny rancik, do tego złote elementy, które nie ukrywam, ale chyba nie będą pasować do końca wizualnie do Subaru. Ale tutaj mam jakiś pomysł na to, na pewno będzie dobrze. Zaraz bierzemy felgę na montażownicę i wkładamy oponki Toyo. Razem z oponkami od firmy Toyo dostaliśmy takie gumowe naklejki na oponę, które sobie nakleimy tak z boku. Na pewno zrobią mega efekt wizualny, bo to dodaje takiego, no nie wiem, fajnego aspektu sportowego moim zdaniem, więc naklejamy. Mamy postawione auto na kołach. Jak dla mnie wygląda mega imponująco. Naklejki zrobiły mega robotę. Dodały takiej agresji, można powiedzieć, sportowego wyglądu. Marek, co myślisz? Kurczę, no aż miło się składa te elementy do kupy. Wygląda jakby było coraz bliżej. Znaczy jest coraz bliżej, na pewno już kupa roboty jest za nami. Kolejne rzeczy, które na pewno wjadą do samochodu, to wszystkie te elementy, które mieliśmy już gotowe przed lakierowaniem. Te elementy też zostały już pomalowane proszkowo, więc te elementy są uzależnione jakby od budowy kolejnych elementów.
I cóż, no teraz będzie z każdym elementem, z każdą śrubką, ze wszystkim w zasadzie najdrobniejszym detalem, który przybędzie w tym samochodzie, to po prostu połowę tego czasu, który się poświęca na składanie, to połowę czasu stoimy i patrzymy i się zachwycamy, jak to fajnie wygląda. Jak dla mnie efekt, po prostu no inna liga, zresztą zobaczcie sami. Co mnie mega cieszy jeszcze, jeżeli chodzi o samą trakcję auta, zobaczcie na tą oponę. To jest po prostu kawał, ale to kawał laczka, więc będzie miało co napędzać BRZ. Tak się prezentuje z profilu. Nie wierzę w to, co się dzieje, jest naprawdę grubo. Dzięki Marek za dzisiejszą robotę, naprawdę. Można jechać z spokojnym sumieniem do domu. Jest kawał z roboty dzisiaj zrobione. Początek to jest jakby nowego etapu, ale i kupa pracy jeszcze przed nami, ale no zupełnie co innego niż było wcześniej. Mniej brudu, mniej syfu, mniej iskier, a same takie fajne, przyjemne rzeczy, więc kurczę, no coś pięknego. Coś pięknego, zdecydowanie tak. Ja nie ukrywam, że na takim etapie, jak teraz stoisz auto, to jestem w ogóle totalnie zajarany. Ja nie wiem, co będzie, jak je złożymy na gotowy jeżdżący driftowóz. Na sam koniec odcinka mam dla Was jeszcze mega newsa, a mianowicie dojechały do polskiej części do silnika 2JZ. I teraz pytanie do Was, widzowie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku? Czy części do silnika, czy może składanie auta? Dajcie znać w komentarzu i jak podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, a my się widzimy za tydzień. Piona!